Dzień dobry, a dzisiaj przyszłam do Was z dwoma eksperymentami. Jeden biżuteryjny, a drugi kuchenny. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo sama jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ale najpierw zajmiemy się tym biżuteryjnym, ponieważ kuchnię mam zajętą. Myję gary. Więc zamówiłam ostatnio taki drucik miedziany. I gdzieś widziałam i chciałabym to zgapić, że ten drucik zawinę w jakiś tam sposób na kamyczku. Wybrałam sobie do tego taki kamyczek i spróbuję go oblutować. Dinki hrabie. Ale okej. A potem spróbuję moim dremelem, zwykłym dremelem, wywiercić dziurkę w takim malutkim kamyczku, ponieważ zamówiłam również takie klipsiki do takich dziurek. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc do dzieła. Ja mam taki dremel. Dostałam go kilka lat temu od swojej córki na urodziny, ponieważ od pewnego czasu sobie sama wymyślam moje prezenty, żeby mi się podobały. No i moi najbliżsi wiedzą, żeby zawsze przed urodzinami pytać się. Ale w tym roku wymyśliłam coś zupełnie innego i dostałam przedwczesny prezent urodzinowy. Dostałam go chyba już miesiąc temu. To była ta piła taka do przecinania kamyków. No ale jestem bardzo z niej szczęśliwa. Więc tak sobie wymyśliłam w tym roku, że skoro już w te urodziny nic nie dostanę, bo już dostałam, to życzę sobie od Was również prezent urodzinowy. Urodziny mam 26 czerwca i tak sobie wymyśliłam, że chciałabym więcej subskrypcji, bo mam tylko 216 i chciałabym dobić do 500. No tak, to nie jest takie wymagające. Więc tak, życzę sobie 500 subskrypcji, więc zostało jakieś 284 i zostało również 2 tygodnie, więc do dzieła. No trochę to trwało, z jakieś 20 minut, no ale przewierciłam się w końcu. No i założyłam sobie tego klipsika. Uciekaj. Założyłam sobie tego klipsika i takie moje spostrzeżenie, Kinuś, że dziurka jest zbyt duża. Będę musiała wiertełko jeszcze cieńsze. No ale też troszeczkę się bałam tego wiertełka. No ale wyszło tak. Postanowiłam założyć takie kółeczko. No to i tak się prezentuje kamyczek. Czy jestem zadowolona? No nie wiem, chyba nie bardzo. No okej, wstępnie tak sobie go oplotłam tym drucikiem. Teraz rozgrzałam sobie już właściwie lutownicę, no i chciałabym sprawdzić, jak to wyjdzie, ale wzięłam jakiś randomowy kamyczek, żeby nie zepsuć tego docelowego. No i oczywiście trzeba pastą lutowniczą wszystko posmarować, no i sprawdzimy, jak to będzie szło. To naprawdę działa. No, jest ok. Wygląda to nawet względnie. Tylko ten docelowy kamyczek chciałabym
jakoś tak ładniej opleść. On się prezentuje tak, ale nie jest jeszcze wyczyszczony. I tak w sumie powiem wam szczerze, że ciężko było go zrobić, bo miedziany drucik się źle wyginał. No ale nie jest źle. Teraz spróbuję zrobić ten docelowy kamyk. Po prostu chciałabym zrobić tylko taki prosty wzór. Nic tutaj wymyślnego, ale strasznie jest ten drucik sprężysty. No i ciężko się go oplata. Natomiast jeśli chodzi o samo lutowanie, to jest mega do lutowania. No i tak sobie go oplotę. Tutaj go sobie zwinę jako oczko. No i lutowanie to wszystko jakby utwierdzi w tym jednym. Także spróbuję na razie w ten sposób. Bo jakbym to puściła, to wszystko się rozsypuje. Tak to wygląda. Muszę puścić. Auć, grzeje bardzo. Ciekawe, czy będzie się trzymało. No myślę, że powinno się trzymać, ale fajnie lód spływa. Że jest bardzo łatwo na tym lutować. No wiadomo, no mieć, nie? No i te druciki można tak właśnie dobudowywać i tutaj je chwytać lutownicą, żeby się złapały. Auć, oparzyłam się. Bardzo mocno to przewodzi, trzeba uważać. W rękawiczkach ja nigdy nie uważam. Sobie wzięłam ścierkę, bo strasznie parzy. No i takim sposobem będę sobie dobudowywać, żeby to nie spadało. To jak z tej strony, to teraz w tą stronę spróbuję. Tu go złapię i tutaj go zwinę. I go zawiniemy tak, żeby się trzymał. No jakoś tam złapane, nie? Dobra. No to tak się wstępnie prezentuje. Jeszcze dolutuję ten drucik i tutaj z boku ten drucik i wtedy zrobię już lód dekoracyjny i widzimy się na koniec. Dobra, ok, ten drugi wyszedł znacznie lepiej, bardzo mi się podoba. Eksperyment numer 2 to są kwiatki bzu. Widziałam gdzieś, że ludzie smażą je w cieście naleśnikowym. Dzisiaj chciałabym spróbować również tak zrobić. Do tego przygotowałam już olej, rozgrzewam go na patelni. Ja ciasto naleśnikowe robię zupełnie na oko. Jakieś 2 łyżki mąki, na pewno to i tak zostanie, bo tych kwiatków jest mało. I rozbijam sobie z 2 jajka.
ciutkę soli i mleko i łączę to w ciasto naleśnikowe. Niezbędnym produktem jest również proszek do pieczenia. Daję go taką 1/3 łyżeczki na to, co tutaj zrobiłam i z pół łyżeczki cukru. Może troszkę więcej. No. Tak wygląda ciasto naleśnikowe. Muszę pokazać tu z bliska. Jeszcze jest troszeczkę grudek, więc jeszcze muszę je troszeczkę wymieszać, no ale w sensie gęstości wygląda tak. Ja myślę, że jest już całkiem spoko. Zazwyczaj ciasto naleśnikowe odstawiam gdzieś na około pół godziny, ale dziś jestem bardzo niecierpliwa, więc robię to już. No olej się już nagrzał, więc biorę sobie moje kwiatuszki, zamaczam sobie je w cieście i układam na oleju. Oj, to chyba trzeba szybko robić. Sama jestem bardzo ciekawa, jaki to jest smak, bo zapach to no nawet ładny ten zapach jest taki. Może na razie wystarczy. Nie wiem kiedy dosyć, ale myślę, że mogłyby być bardziej przypieczone. O, ten jest taki rumiany. To go przewrócę, ten też. Tak, mogłabym już zacząć przewracać. Lasy. Wyglądają jak lafiory. Placuszki wyglądają ślicznie, ale stwierdziłam, że posypię je jeszcze troszeczkę cukrem pudrem. A do placuszków zrobimy sobie maczę. Ja robię maczę w ten sposób, że daję 50 ml wody takiej przygotowanej, przestudzonej, pół łyżeczki maczy. Taką maczę zakupiłam sobie ostatnio w Lidlu, bo była promocja. I używam do tego spieniacza, żeby nie było grudek. Można sobie posłodzić miodem albo czymkolwiek. Ja sobie dzisiaj posłodzę miodem. I zrobiłam ostatnio mleko owsiane, więc użyję do tego mleka owsianego. Dalej spieniacz. Kostki lodu. I udekorujemy to dzisiaj kwiatkami czarnego bzu. Tak przygotowaną maczę dzisiaj wypiję z placuszkami. Także sama jestem bardzo ciekawa tego smaku, bo macza jest super. Zresztą jak zwykle próbujemy pierwszy placuszek, ale nie, tak nie będzie. Proszę też próbować. Boisz się?
Jakby ja w ogóle nie czuję tu kwiatków. Próbuj, nie bój się. Eksperyment numer 2 uważam za udany. Jest to bardzo smaczne. Na pewno będę robiła. Mi bardzo smakuje. Aczkolwiek, no, nie można tego zbyt dużo zjeść, bo to jest jakoś tam na głębokim oleju, ale spoko, raz na jakiś czas można. No jest super. A ty co ty na to? Co powiesz? Ciasto. Jak? Ciasto. No. Ciasto? Nie czuć tych. Nie czuć kwiatków, nie? Zjadłbyś? Drugi raz? Ciasto jak naleśki. Smażone naleśki. Ale zjadłbyś? Co no? No zjadłbym, ale to... Nie czuć, ja nie wiem jak smakuje. Wypiję maczę. Zjem jeszcze kilka i zabieram się do następnych kamyków i widzimy się na podsumowaniu. A teraz takie szybkie podsumowanie dzisiejszych eksperymentów. Eksperyment numer 1, czyli dziurka w kamyku. Ja uważam, że mi się nie udała, ponieważ za bardzo rozwierciłam tą dziurkę. No i ten klips, który pokazywałam Wam wcześniej, wyglądał no nie za ciekawie. Więc nałożyłam na to kółeczko, ale nadal mi się jakoś tak nie podoba, ponieważ ta dziurka jest za bardzo rozwiercona. Próbowałam z następnym kamyczkiem, z tym kamyczkiem próbowałam. Zaczęłam tutaj wiercić. Niestety różnią się twardością i po prostu wymiękłam. Wzięłam sobie kolejny. Zaczęłam wiercić. Znowu zaczęło mi się rozwiercać, a nie chciało przejść. No i na koniec spaliłam wiertło. Czyli eksperyment nieudany. Natomiast drucik miedziany. Na początku sobie próbowałam na takim kamieniu, żeby nie zepsuć. Także jakoś tam wyszło. Natomiast jak się przyłożyłam na docelowym kamyczku, to wyszło prześlicznie. Mi się podoba bardzo. Wygląda tak naturalnie, jak listek w ogóle. No i drucik miedziany i eksperyment no powiodło się i mnie się bardzo podoba. I jeżeli chodzi o eksperymenty kuchenne, no to powiem Wam, kochani, że nie wiem, co mam powiedzieć, ponieważ samo to w sobie było to smaczne. Nie czuć było tych kwiatków. Natomiast na głębokim oleju, no nie wiem, musiałabym pewnie spróbować może tak zrobić na papierku pergaminowym i w airfryerze albo w kuchence elektrycznej. Myślę, że może to byłby inny efekt, natomiast ja niekoniecznie. Ja muszę, nie, takie rzeczy, wystrzegać się takich rzeczy muszę. A jeśli chodzi o smak, to oczywiście to było pyszne. I co? I ja wdrążę do siebie, do moich biżuterii tą metodę, bo jest cudowna. A jeśli chodzi o dziurki, to będę musiała poprosić Andrzeja, jak będzie miał czas. Jakoś go przekupię. A co, nie uda mi się? Uda mi się. A tymczasem dziękuję, kochani, za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, już za tydzień.